500 lat historii zamkniętej w drewnie, Rymanów, skarbnica przeszłości, ale czy tylko? Gdzie znajdziesz najlepszą cukiernię i czy warto ruszyć dalej do Zdroju? Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj jak zwykle słonecznie. Jak jestem na wakacjach zawsze jest słonecznie. Dzisiaj nie będziemy chodzić po górach. Dalej polecimy na Haczów. Z Haczowa pojedziemy na Rymanów Zdrój, Bałucianka. Taki jest plan na dzisiaj. Dzisiaj te destynacje byśmy chcieli zaliczyć. Parking naprawdę jest super. Tak jak na innych parkingach można tutaj biwakować jeden dzień. W pełnym tego słowa znaczeniu biwakować, nie tylko spać, czyli można się rozłożyć, można sobie tutaj posiedzieć. Jak tam 2 dni grzecznie się posiedzi, też nikt nic nikomu nie powie, podejrzewam. Ale zgodnie z regulaminem jest tutaj jeden dzień. Parking już wam pokazywałem. Tak to wygląda w nocy. Dużo zwierzyny słychać. Lisek tutaj poroznosił śmieci po wczorajszym ognisku. Musieliśmy posprzątać tutaj troszkę. Hej moi drodzy, znajdujemy się w Haczowie przed największym kościołem drewnianym w Europie. Spójrzcie, jest ogromny. No jest piękny, nie? Dlatego specjalnie ekstra żeśmy chcieli tutaj przyjechać, żeby go zobaczyć. Raz, że jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a dwa, że jest najstarszym kościołem i że jest to budynek w zasadzie w nienaruszonym stanie, zachowany od XV wieku. Wyobraź sobie, że jesteś w średniowieczu i docierasz na teren malowniczej wioski Haczów, położonej w sercu Podkarpacia. Przed tobą, otoczony bujną zielenią, stoi majestatyczny drewniany kościół. Prawdziwy skarb architektury. To kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Michała Archanioła. Największy, gotycki drewniany kościół w Europie. Jego historia sięga XV wieku, kiedy to powstał jako arcydzieło konstrukcji zrębowej. Ciekawostką jest, w 1494 roku świątynię ozdobiono imponującą polichromią, a przez kolejne stulecia przetrwała ona najazdy Tatarów, rozbudowy i renowacje. Jednak najpiękniejszą legendą tego miejsca jest opowieść o cudownej gotyckiej figurze Matki Boskiej, która przyszła z wodą rzeki Wisłok i od tamtego czasu czuwa nad mieszkańcami, dając im boską opiekę. Wyjaśnienie tej legendy to prawdopodobnie powódź, która nawiedziła ten region w dawnych czasach. Kościół ten nie tylko zachwyca swoją formą, ale także stał się symbolem duchowej więzi lokalnej społeczności, czego dowodem są monety wydane przez Narodowy Bank Polski z jego wizerunkiem oraz wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2003 roku. Stojąc tutaj, czuję, że czas zwalnia, a każdy kawałek drewna tej świątyni opowiada swoją historię o przetrwaniu, wierze i wspólnocie. Kochani, kończymy wizytę w Haczowie. Bardzo polecamy.
zobaczenie tego obiektu. Chcemy tu podziękować panom, którzy dokonują tam w środku żmudnej pracy, którzy nam opowiedzieli troszkę, ile czasu zajmuje konserwacja tych polichromii, które polichromy są z XX wieku, które są z XV wieku, ale przede wszystkim, że pozwolono nam, mimo prac trwających wewnątrz, pozwolono nam wejść do środka i zobaczyć to wszystko. Miejsce jest naprawdę przepiękne i każdemu polecamy tutaj zajrzeć. Parking wygląda w ten sposób. A więc śmiało kamperem czy większym autem można tutaj wjechać. Ale jest pięknie. Nie żałuję, że tu się przyjechałeś. Kochani, Rymanów Zdrój, gorąco. Nie, Rymanów, bez drogi. A nie, przepraszam, Rymanów, bez Zdroju. W Zdroju będziemy za chwilę. Rymanów bardzo malowniczo położony. Na góreczce. Główny, kulminacyjny punkt w mieście to jest kościół. Mały rynek, mały ryneczek. Koło szczytu tej góreczki na szczycie znajduje się parking. Bardzo przyjemnie, bardzo ładnie. Niewielkie miasteczko, położone w malowniczym zakątku Polski. Rymanów. To miejsce, gdzie spotyka się historia z naturą, a każde wzgórze, każda dolina kryje swoje tajemnice. Położony w sercu Beskidu Niskiego, Rymanów oferuje nie tylko urokliwe widoki, ale i fascynującą przeszłość. Miasto powstało już w 1376 roku. Rymanów to nie tylko historia zamków i bitew, ale także duchowe centrum regionu. Tutejszy kościół parafialny wzniesiony pod koniec XVIII wieku to perełka barokowej architektury. Spalony przez pożar i zniszczony podczas wojny, wielokrotnie podnosił się z ruin. Dziś przyciąga uwagę turystów swoją monumentalną bryłą, bogatymi zdobieniami i piękną pietą z XVI wieku. Wnętrze świątyni zdobią kunsztowne ołtarze, a majestatyczna wieża góruje nad miastem, przypominając o jego długiej i burzliwej historii. Rymanów to miejsce, które fascynuje, zapraszając do odkrycia jego przeszłości i spokoju współczesnych pejzaży. Słuchajcie, Rymanów to było kiedyś stare miasto żydowskie. Niestety Żydów już tutaj ciężko spotkać, natomiast została po nich synagoga i jest bardzo ładna ta synagoga. I za chwilę pójdziemy ją zobaczyć, ale chciałem wam powiedzieć, jak będziecie w Rymanowie, bo warto iść tą ścieżką historyczną w Rymanowie. Ona zajmuje około 2-3 godzin, my niestety nie mamy tyle czasu. Nie będziemy szli, ale to już taka jest informacja dla tych, którzy tutaj będą i będą mieli chwilę więcej czasu, żeby sobie obejść tutaj wszystko. Synagoga wygląda w ten sposób. Oczywiście jak w wielu innych miejscach. Najpierw trzeba zadzwonić. Tutaj numer telefonu. Cudo. Polecam, pyszne. Też pyszne jedzenie mają. Pięknie tu. Udało nam się tutaj zaparkować tak na chwilę. Nie trzeba płacić za parkingi. W zasadzie jest tylko ten ryneczek, synagoga.
kochani, Rymanów Zdrój. Tutaj żeśmy w jednym ze sklepów wody dolali. Za 100 litrów chcieli 100 zł, od nas skończyło się na 50 zł za 100 litrów. No nic, jest jak jest, kuźwa. Taki kraj. Nie uświadczycie tutaj żadnego pola dla kamperów, żeby coś uzupełnić wodę, czy kibelek wyczyścić, nic takiego tutaj nie ma. Najbliższe w Sanoku. Więc idziemy zobaczyć teraz pijalnię. Przejdziemy się kawałek po tym Rymanowie Zdroju. Oj kochani, pierwsze źródełko. Źródło żelaziste. Słuchajcie, źródełko to zawiera, moi drodzy, wapń, żelazo i magnez. Działa leczniczo na woreczek żółciowy, na sprawy żołądkowe. Tu jest Tytus, to jest to samo co tam leci, nie? Tu jesteśmy przed pierwszą pijalnią, bo jest ich kilka. Rymanów Zdrój. Malownicza wieś uzdrowiskowa w sercu Podkarpacia. 2 km od Rymanowa. Miejsce, które zachwyca naturalnym pięknem. To tutaj, nad rzeką Tabor w 1876 roku młody Józef Potocki odkrył źródła mineralne, które szybko zyskały sławę ze względu na swoje lecznicze właściwości. W otoczeniu secesyjnych willi i pensjonatów można oddychać pełną piersią, korzystając z uroków tego miejsca. To uzdrowisko, słynące z bogatych tradycji, oferuje nie tylko zdrowie, ale i wyjątkowe wrażenia, idealne na chwilę wytchnienia wśród natury. Jest tu pięknie, pachnie, ale najmłodsi nie jesteśmy, ale śmiało możemy powiedzieć, że zaniżamy wiek tutaj. Tak. Na pewno jesteśmy najmłodsi na tym doptaku. Super miejscówka, polecamy każdemu. Jest gdzie pospacerować, Tak, jest. wszędzie wkoło można napić się wody, spróbować tej wody, jak smakuje. Hejka, znajdujemy się przed naszą chatą. Słuchajcie, restauracja, polecamy. Przepyszne domowe jedzenie. Moi drodzy, znajdujemy się w wspaniałej knajpie. Nasza chata. Nasza chata. Obecnie zamówiliśmy sobie barszczyk z gruszkami. Krzysio, co tu zamówiłeś? Żurek, żurek. i z schaboszczaka z I ziemniaczaka. z chaboszczaka, a ja oczywiście placka ziemniaczanego z gularzem. O, schaboszczak i z kapustą zasmażaną, ponoć kapusta ma być wyśmienita. Placek ziemniaczany z gularzem, kochani. Też domowe jedzonko. Niebo błonnie. Chrupiący, bardzo dobry. Szczerze polecam.